Maybe cancer. Age-lock youth, what is that? Co to takiego? You don't have that in this market yet, right? Nie macie tego jeszcze na tym rynku, prawda? Am I allowed to answer questions about products that aren't in the market yet? Czy wolno mi odpowiadać na pytania dotyczące produktów, których nie ma jeszcze na rynku? Yes! Okay. Just teasing. Dobra, tylko się z wami droczę. So I'll answer the second question first, and then the first question I'll try to answer. Odpowiem najpierw na to drugie pytanie, a potem postaram się odpowiedzieć na pierwsze. So I think the second question was sort of, does it cure or help a certain disease, right? I drugim pytaniem było, czy to leczy bądź wpływa na konkretne choroby. You said brain, but I guess in general. Powiedziałaś mózg, ale rozumiem, że chodzi generalnie. So there are probably a fair few new people here today, and so this is a really good question to tackle. Więc wiemy, że jest tu trochę nowy sposób, więc jest to dosyć dobre pytanie, od którego możemy zacząć. So we are in 52 or 53 countries all around the world. My jesteśmy jako Luskin w 52 lub 3 krajach na świecie. And I don't know of any exceptions to the rule. I nie znam żadnych wyjątków od reguły, that when you have a nutritional supplement or a dietary supplement, że kiedy macie suplement diety, that it's not actually legal to claim that you can cure or help any disease state. To nie można mówić o takim preparacie, że jest to lekarstwo na jakiejkolwiek choroby. And I know this is more of an issue because people are on social media and they're talking about cancer or autoimmune disease, all sorts of things, and our products. I to jest dosyć istotna kwestia, bo ludzie w mediach społecznościowych mówią o różnego rodzaju chorobach immunologicznych, raku i tak dalej. And since this is a company that we all own together, then we have to take responsibility and make sure that we don't make any claims that we are not legally allowed to make, right? A to jest firma, za którą musimy wspólnie ponosić odpowiedzialność i nie stawiać żadnych takich test twierdzeń, których legalnie nie możemy stawiać. Even though some people have some wonderful personal experiences with our product and some very serious conditions. Nawet jeśli zdarzyło się, że jakieś osoby miały bardzo, bardzo dobre rezultaty używając naszych produktów. So I would consider sort of health to be like a continuum, you know, from healthy all the way through to disease state. Więc ja traktuję zdrowie trochę jak taką linię, która zaczyna się w momencie, gdy jesteśmy zdrowi, a kończy na poziomie, gdy mamy chorobę. And a nutritional supplement is designed to treat healthy people and keep them healthy, right? A suplement diety jest zaprojektowany tak, żeby wspomagać ludzi zdrowych i utrzymywać ich na poziomie zdrowia. But there are still really good things that we can say about our products. Ale jest tak czy inaczej bardzo wiele dobrych rzeczy, które możemy powiedzieć o naszych produktach. For example, in general, in nearly all countries, you can make what is called a structure-function claim. I możemy zastosować takie powiedzenie, że twierdzenie funkcjonalno-strukturalne. So this is like the structure and function of the body. I to jest coś takiego jak struktura i funkcja ciała. So, you know, you could say something like, you know, calcium will help your bones to be strong. Można powiedzieć coś w rodzaju, że wapń powoduje, że wasze kości będą mocne. Did I mention a disease when I said that? Czy ja wspomniałem o chorobie, kiedy to powiedziałem? Right? Or this product has all of the ingredients that you need for good eye health? Albo czy możemy powiedzieć, że produkt ma wszystkie składniki, które zadbają o dobry stan twojego oka? Right? Can you think of another example? Czy możemy pomyśleć o innych przykładach? Yes? Tak? Sorry? Okay, so maybe iron will help normal structure and function of the blood or something like that, right? Być może żelazo będzie pomagać w funkcjach transportu krwi. So then when we start to get into disease states, there are some gray areas. Like we used to have a product, cholesterol, I think we still do, which is very good for keeping cholesterol from getting too high. Więc możemy również mówić o produkcie, który się nazywa cholesterol. I to jest produkt, który pomaga utrzymywać cholesterol na właściwym poziomie. Now in the USA, you're not allowed to say it will lower your cholesterol. W Stanach nie możemy powiedzieć, on obniży twój poziom cholesterolu.
I don't know, that doesn't seem like a disease to me, but we still have to be within the law. Nie wiem, dla mnie to nie brzmi jak choroba, ale wciąż musimy się poruszać w granicach prawa. So now we say this product helps to keep your cholesterol levels within the normal range. Więc mówimy coś w stylu, ten produkt celuje, aby utrzymać twój poziom cholesterolu w zadanym, na normalnym poziomie. Right. So I don't want to make light of it. I really strongly believe that with the right nutrition, your body can do amazing things. Nie chcę opowiadać jakichś bajek na ten temat, ale bardzo mocno wierzę, że przy odpowiednim żywieniu wasze ciało jest w stanie dokonać niesamowitych rzeczy. So under the standard understanding of nutrition, these nutritional ingredients can help your immune system to behave normally and behave well and all sorts of things. Więc w standardowym żywieniu wasz system immunologiczny jest w stanie dokonać bardzo, bardzo dobrych rzeczy. So, but we just have to make sure that when we are presenting our products to the world, that we stay within the law, understanding that, again, the body can do amazing things when it's given the building blocks that it needs to stay healthy. I musimy mówić o tym, pamiętając i mając na uwadze to, żebyśmy poruszali się w granicach prawa i mówić to, że jeśli ciało jest dobrze odżywiane, to potrafi samo dokonać niesamowitych rzeczy. Okay, I'm spending a lot of time on one question. Dobra, skupiam się dużo na jednym pytaniu. So to answer your second question though, she asked about age-lock youth, what does it do? Więc kolejnym pytaniem było age-lock youth, co to robi? If you sort of talk loudly enough to Kata or someone who's in charge, would love to come back here when the product is launched and explain all about it. Więc ja byłbym niesamowicie chętny przyjechać tutaj w tym momencie, kiedy ten produkt będzie już na rynku i o tym porozmawiacie z Katą. Well, we have a promise to launch it in this market sometime in the next year or so, right? Mamy obietnicę, że mniej więcej za około rok ten produkt pojawi się na naszym rynku. Right. So, but let me just explain briefly now. Ale pokrótce opowiem teraz. So this morning I talked about age-lock strategy and how we can screen ingredients for their effects on our gene expression. Więc tego ranka opowiedziałem o tym, jak my podchodzimy do w ogóle całej technologii age-lock i jak możemy zarządzać tą ekspresją genową. And so far you've seen examples where we've looked at skin and when we've looked at energy levels. I jak do tej pory widzieliśmy przykłady dotyczące skóry i naszego poziomu energii. So we are still to get R squared here, right? Więc wciąż za chwilę będziemy mieli tutaj kwadrat. Youth was sort of the next level of an anti-aging science that we wanted to go to. Youth był jakby następnym krokiem w tej nauce anti-aging, który chcieliśmy zrobić. And let's simply look at it this way. I po prostu spójrzcie na niego w ten sposób. There are things that try to age your body faster. Są rzeczy, które powodują, że wasze ciało starzeje się szybciej. Things that are from outside. Rzeczy, które pochodzą z zewnątrz. Maybe pollution. Zanieczyszczenie. And maybe stress. Może stres. Sunlight. Światło słoneczne. And there are some things from inside as well. I są takie rzeczy, które powodują starzenie się od wewnątrz. And the youthful body knows how to push back against what we will call aging aggressors. I młode ciało wie, jak odpychać te agresory, które powodują starzenie się. So think of the sunlight. Więc pomyślcie jako światło słoneczne. It can age your skin. Potrafi postarzać waszą skórę. So what does your body do to push back against that aging aggressor of the sun? Więc co robi wasze ciało, aby odpychać ten agresor postarzający w postaci światła słonecznego? You have these cells in your skin called melanocytes. Macie komórki w swoim ciele zwane melanocytes, right? melanocyty. And they produce a pigment called melanin. I one produkują pigment zwany melaniną. And that melanin absorbs some of those harmful rays. I część z tej melaniny pochłania te szkodliwe promieniowanie. So in a way helps to push back and help your skin to resist aging. Więc w pewien sposób odpycha to wszystko i pomaga przeciwstawić się tym bodźcom starzenia się. I don't know if that's a good example, but it does help to explain that your body
can express itself in a way to push back against the aging process. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale to chodzi o to, że wasze ciało potrafi w ten sposób się wyrażać, aby odpychać ten proces starzenia się. And as we have looked at this process, we've kind of categorized at least 6 areas where the body can resist aging. I kiedy patrzyliśmy na ten proces, wyodrębniliśmy mniej więcej 6 obszarów, w jakich ciało próbuje bronić się przed starzeniem się. Now it seems that as we age, some of the ability to push back against aging seems to fade. Wraz z tym, jak starzejemy się, część z tej zdolności obronnej do odpychania tych czynników postarzających nas zanika. So we are providing a product that helps in all of those 6 areas to push back against the aging process. Więc dostarczamy produkt, który pomaga we wszystkich tych 6 obszarach obrony przeciw starzeniu się. And all 6 of those processes are in all of the tissues of the body, including the brain. We wszystkich tkankach ciała, włącznie z tkanką mózgową. Okay, does that help for now? Czy na ten moment ta odpowiedź jest wystarczająca? Okay. Yes. And then, it needs an hour or more to explain the details of the science. Więc, żeby wyjaśnić szczegóły tej nauki, to potrzeba około godziny albo więcej. Alright. So, next question. Następne pytanie. Dzień dobry, ja jestem lekarzem, nazywam się Elżbieta Kowalska-Kobus i chciałam się zapytać o reishi w kontekście choroby. Czy możemy... Good morning, my name is Elżbieta Kowalska-Kobus and I'm a doctor. My question is regards reishi and I've got a question in the perspective of a disease. Czy możemy mówić o reishi w kontekście choroby, mimo tego, że na rynku polskim jest zarejestrowany jako suplement diety, prawda? Can we talk about the reishi as a supplement in the context of the disease, whether it's registered in the Polish market as a dietary supplement? Jakie dawki możemy stosować w chorobach nowotworowych? To mnie bardzo interesuje. To jest pierwsza taka grupa pytań. And what kind of dosages are we supposed to be giving to our patients? Drugie pytanie odnosi się Tigrin, bo wiemy o tym, że działa kompatybilnie z reishi. I jakie dawki możemy stosować Tigrinu? I czy różni się Tigrin zarejestrowany w Polsce w stosunku do Tigrinu w Stanach? And the second question is about Tigrin and whether we can use Tigrin alongside with reishi, because as far as I know they go together well. And what kind of dosages of Tigrin we should use, and whether Tigrin registered in the United States and Tigrin registered in Europe is the same or different. Okay, so my question back to you. Do we have reishi in this area? Yes. Okay, so she asked about disease, but she didn't say which. So let me just tell you what I know about reishi. Okay. Cancer. Ona zapytała o chorobę, ale nie powiedziała, która to, więc pozwólcie, że po prostu powiem wam to, co wiem na temat reishi. Ale ona powiedziała o cancer. Because you already know that I'm not going to answer a question about disease. Więc wiecie, że ja nie mogę odpowiadać na temat takie, które dotyczą konkretnych chorób. Reishi is one of my absolute favorite products. Reishi to jest jeden z moich absolutnie ulubionych produktów. The Chinese, traditional Chinese medicine has brought us some wonderful secrets. Medycyna chińska przyniosła nam naprawdę wiele niesamowitych sekretów. And it's very dear to my heart as a person who has studied immunology for many years. I to jest coś bardzo drogiego dla mnie jako osoby, która przez wiele lat studiowała immunologię. So we would call reishi a medicinal mushroom. That's the general category. Więc my nazywamy reishi czymś w rodzaju medycznego grzybu. It's a mushroom that sort of the hard kind that grows on wood, right? I to jest pewnego twardy grzyb, który rośnie na drewnie. So if you have a log, it's one of those ones that sort of grows on the log like this, right? To jest takiego rodzaju grzyb, który rośnie sobie na pniach. And there are a few different ones, but this one that we have is called Ganada lucidum. I jest wiele jego odmian, ale ten, którego my używamy, nazywa się Ganada lucidum. And it has a couple of really unique ingredients. I on ma kilka naprawdę unikalnych składników. If you look at it from a chemical perspective. Jeśli spojrzycie z niego z perspektywy chemicznej. So it has
polysaccharides, Więc ma coś takiego, co się nazywa polisacharydy and triterpenes. i trójterpeny. Right. So what's cool about the polysaccharides and the triterpenes? Co jest fajnego w tych polisacharydach i trójterpenach? They have again, for immune purposes, it's really interesting. One mają właściwości immunologiczne. Bacteria have a cell wall that is full of polysaccharides. Bakterie mają ścianę komórkową, która jest pełna polisacharydów. Right? So your body's immune system is extremely sensitive to these kind of bacterial polysaccharides. Więc wasz system immunologiczny jest bardzo czuły na te polisacharydy z bakterii. So this immune cell, when it sees the polysaccharide, it just gets very angry. I to jest komórka immunologiczna, która jeśli widzi te polisacharydy, to jest, powiedzmy, bardzo zła. And it wants to attack the polysaccharide. I chce atakować te polisacharydy. Right? So what happens when you get this medicinal mushroom, when you get the reishi polysaccharides in your body? Więc to, co się dzieje w momencie, kiedy dostarczamy te polisacharydy z reishi do naszego ciała, It puts your immune system on high alert. to wasz system immunologiczny staje w wysoki stan zaalarmowania. It's like alarm bells ringing, ding, 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 To ding. tak jakby dzwonki alarmowe się włączały. And so somehow it does help your immune system to be really good at defending itself. I to powoduje w pewien sposób, że wasz system immunologiczny broni się lepiej. Right. So that's one thing. To jest ta pierwsza rzecz. The other area, I'm in a grey area legally, but I'm just going to tell you the science. Ja jestem teraz w szarej strefie, jeśli chodzi o prawo, ale opowiem wam o nauce. So, I'm probably going too far here, but Być może no cameras. posuwam się trochę za daleko, ale nie ma kamer. So this is the blood vessel wall, Więc to jest ściana naczynia krwionośnego. right? And you have these cells that line the blood vessel wall. I macie te komórki, które wykładają te ściany naczynia krwionośnego, And the blood goes through there, right? a krew porusza się tędy. So when you have an infection here, Kiedy macie jakąś infekcję tutaj, then the immune cells which are in the blood to komórki immunologiczne, które są we krwi, actually have to travel out of the blood circulation one w zasadzie muszą wydostać się spoza krwioobiegu and into the tissue. do tkanki. Isn't that interesting? Czy to nie jest ciekawe? Did you know that? Wiedzieliście o tym? Yeah. So these blood cells actually move in and out of the blood vessels. Te komórki immunologiczne w zasadzie poruszają się w to i z powrotem z naczynia i poza naczyniem krwionośnym. And there's a lining at the base here. A tam jest pewnego rodzaju wykładzina. Tutaj. And it consists of collagen Ona składa się z kolagenu and polysaccharides. i polisacharydów. Right? So somehow the immune cell has to break down the collagen and the polysaccharide to get into the tissue. Więc w jakiś sposób ta komórka musi się przedostać przez ten kolagen i polisacharydy, aby dotrzeć do tkanki. Here's an interesting observation, just an observation. I tu jest pewna interesująca obserwacja. Something that I studied for several years. Tylko obserwacja, którą ja studiowałem przez kilka lat. If you have, let's say, a bad cell, a bad human cell, Powiedzmy, że mamy złą komórkę. okay, when it has to spread, it comes out of the tissue and into the blood, Powiedzmy, gdy ona chce się dzielić i przechodzi z tkanki do krwi then it travels through the blood vessel i potem podróżuje w środku naczynia krwionośnego to a different part of your body, do innej części waszego ciała, and then out into the tissue a potem z powrotem do tkanki, to form more unhappy cells. aby uformować więcej nieszczęśliwych tych komórek. In order to do that, it too has to break down these polysaccharides. A po to, aby to zrobić, ona również musi rozbijać te polisacharydy. So a good way to confuse those cells Więc dobrym sposobem, aby zmylać te złe komórki, is by providing reishi polysaccharides. jest, aby dostarczyć tam te polisacharydy z reishi. And there's a researcher by the name of Dan Sleva.
I jest badanie pana, który nazywa się Dan Sliver. Sliver. He is Czech. Yes. Tak, on jest z Czech. He took our reishi product and he studied it in his models of these unhappy cells. On wziął nasz produkt reishi i studiował go na przykładzie tych nieszczęśliwych komórek. And if you want to look at his research, it's very interesting. Więc jeśli chcecie spojrzeć do jego badań, to jest naprawdę bardzo interesujące. Okay, and the next thing is, that's all I will say about that. To jest tylko tyle, ile mogę powiedzieć na ten temat. The triterpenes in this product, in this mushroom, te triterpeny w tym produkcie are also very good at sort of helping the immune system to do its job. w pewnym sensie są również bardzo dobre w tym, aby pomóc systemowi immunologicznemu spełniać swoje zadania. So reishi is just an absolutely wonderful secret that the Chinese have given us after thousands of years of understanding. Więc reishi jest rzeczywiście suplementem i tym sekretem, które medycyna chińska dała nam po to, abyśmy zrozumieli. Going back to that Czech researcher, Dan Sliver. Wracając do tego badania czeskiego naukowca Dana Slivera, when he wanted to study reishi, he took products from the shelf from all sorts of places. Kiedy on robił te swoje badania, zebrał produkty reishi z różnych miejsc. Including from one of the most expensive and top products that's sold in Taiwan called Golden Crane. I między innymi był tam produkt, który się nazywa Golden Crane. To jest jeden z najdroższych produktów dostępnych na rynku w Tajwanie. And the first thing he noticed when he looked at our bottle of reishi, i pierwsze co on zauważył wtedy, kiedy spojrzał na naszą butelkę reishi, that it showed the standardized amount of the polysaccharides and triterpenes. Że tam było podane standardowa ilość polisacharydów i triterpenów. None of the other products had that listed on the label. Żaden inny produkt nie miał tego zapisanego na swojej etykiecie. And he did a bunch of experiments. I on przeprowadził kilka eksperymentów, to compare all of the different products. Aby porównać różne te produkty. And then he came to us. I wtedy wrócił do nas. And said, hey, guess what? I've been studying your product. I powiedział, hej, wiecie co? Ja studiowałem ten wasz produkt. And is much more active than any of the other products I've tested. To jest dużo bardziej aktywny niż każdy inny produkt, który testowałem. We're excited about that, but I wasn't super surprised. I my jesteśmy tym podekscytowani, ale ja nie byłem wcale tak bardzo zaskoczony. Because this is all part of what we do. We have what's called the 6S process. I to jest dlatego, że to jest właśnie to, co my robimy. My mamy coś, co nazywa się procesem 6S. Right? Where we standardize and we do the science and we validate the efficacy of all of our products. Gdzie my standaryzujemy, działamy naukowo, gdzie potwierdzamy zasadność tych naszych badań. Alright. So the second question was about tea green. I kolejnym pytaniem było tea green. Tea green together with can you take it together with? Yeah, so tea green is another really amazing product. Więc tea green to jest kolejny bardzo wspaniały produkt. The active component of the green tea extract are some of these polyphenols. Aktywnym komponentem w ekstrakcie tea green jest związek, który się nazywa polifenole. Right, so polyphenols are in the tea green. Polyphenols. They're molecules that sort of look, they've got a lot of OH groups on them, right? These are the phenol groups. To są te cząsteczki fenolu, które mają grupy wodorotlenowe. Any chemists in the room? Czy jest chemik w pokoju? Yeah, right? Polyphenols, right? Polifenole, prawda? And these groups are very good for giving it antioxidant properties. I te grupy są bardzo dobre w dawaniu tych cech antyoksydacyjnych. Right? And it's not just one polyphenol, there's a whole family of them in the green tea extract. I to nie jest tylko jeden polifenol, tam jest cała rodzina tych polifenoli w ekstrakcie tea green. So we have one called catechin. Mamy jeden, który się nazywa and one called epigallocatechin galate, EGCG. Mamy jeden, który się nazywa EGCG. And there's ECG. I ECG. A whole bunch of them.
Cała rodzina. A family of polyphenols. Cała rodzina polifenoli. Mother and father and brother and sister. Siostry, bracia, ojcowie i matki. And together they work very well as antioxidants. I razem one działają bardzo silnie jako antyoksydanty. But they also seem to have other very nice effects on cells. Ale mają również bardzo inne korzystne efekty na komórki. And there's one researcher that we worked with. His name is Moray. I jest jeszcze jeden naukowiec, z którym pracowaliśmy, nazywa się Moray. And he did a lot of research with the green tea that showed that it discourages the growth of unhealthy cells. I on prowadził wiele badań na zielonej herbacie, które pokazują, że ona zniechęca te złe komórki do wzrostu. And he also showed that if you just take out this one is our favorite, EGCG. I ten polifenol EGCG jest naszym ulubionym. Epigallocatechin-galate. Right? And that's our favorite. To jest nasz ulubiony. So we thought, let's see if we can concentrate down and pull this one out by itself, just the daddy polyphenol, and see if it works better against unhealthy cells. Więc wyciągnęliśmy ten jeden właśnie polifenol, nazwijmy go takim polifenolem tatą i sprawdźmy, jak on działa na komórki. And what Professor Moray found was that it doesn't work better on its own. It's actually not as good on its own. I to, co profesor Moray odkrył, to, że ten polifenol sam w sobie nie działa tak dobrze, kiedy jest sam, działa mniej efektywnie, gdy jest sam. So the whole family of these molecules has to be together to have the maximum biological effect. Więc ta cała rodzina tych polifenoli musi być razem w jednym suplemencie, aby dawała jak najlepszy efekt. So in our tea green product, we keep the family together. Więc w naszym produkcie Tea Green my trzymamy tą rodzinę polifenoli razem. And we standardize it to 95% polyphenols. I my standaryzujemy to do 95% polifenoli. So I don't know if you understand this, but that is a very strong concentration of all of these actives. I nie wiem, czy wy to rozumiecie, ale to jest bardzo silna koncentracja tych właśnie aktywnych ekstraktów. That means 95% of everything that's in that little capsule is pure polyphenols. Więc 95% tego, co jest w tej małej kapsulce, to są właśnie polifenole. And it also demonstrates another very important principle with natural products. Więc to również demonstruje bardzo inną istotną cechę tego naturalnego produktu. That is, if you go too far, if you try to purify it too much and make it look like a single chemical entity, like a drug, więc jeśli będziecie próbowali oczyścić ten preparat za mocno i sprawić, żeby on był pewnego rodzaju lekarstwem, sometimes you lose the natural beneficial effect. Czasami tracimy ten naturalny, korzystny efekt. So sometimes it's better in natural product chemistry to keep the family together. Więc czasem po prostu lepiej, aby ten skład chemiczny, żeby ta cała rodzina była razem w naturalnym produkcie. So thanks for a great question about two of my favorite products. Więc dzięki za to pytanie i to są właśnie te dwa moje ulubione produkty. Hi. Here. Hi. I would like to ask you the compatibility of life pack and cancer. I'm not asking for if it's like for healing or not. The compatibility. Řekni, ale český, řekni, vědět český. Lifepacka, kompatybilności lifepacka, kiedy ktoś ma raka. It's like I was saying this morning. When something really serious happens to our health, that's when it kind of wakes us up and makes us really start to ask questions about your lifestyle, your nutrition, what you're eating, all of those things. Więc to, o czym wspominałem już wcześniej, w momencie, gdy coś poważnego dzieje się z naszym zdrowiem, wtedy dopiero mamy taką pobudkę, że zastanawiamy się, jaki mamy styl życia, co jemy, co się z nami dzieje. So when someone is diagnosed with a serious condition like cancer, it's obviously an instant, life-changing issue for yourself and your whole family, isn't it? Więc kiedy ktoś jest zdiagnozowany z taką poważną chorobą jak rak, to jest coś, co bardzo mocno zmienia życie w jednym momencie tego człowieka. So even though I've already said very clearly we can never claim to cure any of these diseases,
I get questions like this very, very frequently. Więc mimo, że powiedziałem już, że my po prostu nie możemy mówić o tym w kontekście takim, że te preparaty z czegokolwiek nas wyleczą, ale ja takich pytań mam bardzo, bardzo dużo. So the question was not does LifePak cure cancer, but is LifePak compatible with that? Więc pytanie nie brzmiało, czy LifePak wyleczy nas z raka, tylko czy jest kompatybilny, kiedy ktoś jest chory na raka. So I guess where my mind would go would be, is LifePak in a healthy person going to make you more prone to getting a disease? Więc mój umysł podpowiada mi, żeby myśleć o tym w ten sposób, że czy jeśli mamy zdrową osobę i ona bierze LifePaka, to czy to sprawia, że ta osoba może być bardziej odporna przeciwko tym chorobom? I think we can fairly safely rule out that nutritional ingredients that our body is designed to get in normal levels is not going to cause a problem, right? Więc możemy z pewnością powiedzieć, że w momencie, kiedy nasze ciało jest dobrze odżywiane, to nie będzie miało problemów. Does that sound fair? Czy to brzmi dosyć uczciwie? Because we are talking about, not chemical entities that your body has never seen. We're talking about safe nutritional ingredients that you would find in the plants that you're eating. Bo nie mówimy tutaj o substancjach chemicznych, których wasze ciało nie zna i nigdy nie widziało, tylko o normalnych składnikach, które pochodzą z naturalnych źródeł spożywienia. So proven safe. Więc udowodniono, że to jest bezpieczne. So what about if you have the condition and you're getting treatment? Więc co by się działo, gdy jesteście już chorzy i jesteście w trakcie leczenia? Is LifePak compatible with that treatment? Czy LifePak idzie w parze z tym leczeniem? This is another question that I get a lot. To jest kolejne pytanie, które bardzo często dostaję. For example, there are a couple of ways that they treat cancer. Kilka sposobów, w których oni leczą raka. There is chemotherapy. Jest chemoterapia. And radiotherapy. I radioterapia. And both of them actually take advantage of free radicals to kill the cancer cell. I większość z nich czerpie z tego, że wolne rodniki zabijają komórki rakowe. And so it's natural that this question then comes up. Okay, so if I'm being treated for this condition, would antioxidants be bad? Więc naturalne jest, że takie pytania pojawia się przy tego typu chorobie. Czy w kontekście tego antyoksydanty byłyby dla takiej osoby złe? If I'm trying to use free radicals to treat the bad cells and to kill them, then antioxidants may protect the bad cells. Skoro używamy wolnych rodników, aby zabić te złe komórki, to czy przypadkiem, jeśli dostarczymy antyoksydantów, które wykończą nam wolne rodniki, to czy to leczenie nie będzie bez sensu? So many doctors, I think there was maybe a theory that was written in a research paper about 20 years ago. Jest pewna teoria, która została zapisana w jakimś papierze naukowym około 20 lat temu. That you probably shouldn't take antioxidants during treatment. Że prawdopodobnie nie powinno się zażywać antyoksydantów podczas terapii. And I remember looking at that 20 years ago and finding that paper and going, wait, there's no research done here, it's just a theory. I ja wtedy przeczytałem ten dokument i pomyślałem sobie, ale poczekajcie, tutaj nie ma przeprowadzonych żadnych badań, to jest tylko teoria. And then about 3 years ago, I was reading in sort of the science news, and I saw this come up again. Antioxidants will be bad for chemotherapy. I około 3 lat temu znowu ten temat wrócił w jakimś magazynie naukowym i tam była dyskusja na temat tego, czy antyoksydanty są złe w terapii. Finally someone has done the research. Let me go and look up that paper. I wtedy pomyślałem sobie, w końcu ktoś zrobił te badania, no muszę sprawdzić ten dokument. So I went and I looked at the paper and it was a doctor who was really referring to the previous theory. A wtedy, gdy ja dotarłem do źródła tego dokumentu, tam okazało się, że lekarz, który o tym pisał, odwoływał się do tego dokumentu sprzed 20 lat. Now, if I was a doctor and reading that theory, I would say it's a very reasonable theory, and I'm going to advise my patients
to maybe not take antioxidants during treatment. Jeśli byłbym lekarzem i przeczytał taki dokument, to pomyślałbym sobie, że może dobrą radą dla moich pacjentów byłoby skorzystanie z tego, co oni tam napisali i nie podawanie antyoksydantów w czasie chemoterapii. But the fact is, though, that studies have been done with antioxidant and vitamin products during therapy. Ale fakt jest taki, że te badania w rzeczywistości były przeprowadzane, używano antyoksydantów i witamin podczas terapii. In fact, I don't remember, it's more than a dozen studies. Nie pamiętam, ale to jest ponad tuzin takich badań. And in those studies, basically says that there is either no effect or there is a helpful effect of antioxidants and vitamin mineral supplements. I w tych badaniach wychodzi na to, że tam albo nie ma efektu, albo jest wręcz dobry efekt, kiedy te witaminy i antyoksydanty są podawane. So, again, we are all Nu Skin distributors. Jesteśmy wszyscy dystrybutorami Nu Skin. And let's say a friend of yours comes to you and says, "Hey, can I take LifePak during this treatment?" I powiedzmy, że przychodzi do was znajomy i pyta was, hej, czy ja mogę zażywać LifePak podczas tej terapii? And then you would say, a wtedy wy powiecie, well, for any serious disease, you need to talk with your doctor. I'm not qualified to answer that question. Że w każdej poważnej chorobie powinieneś najpierw zasięgnąć porady lekarza. Ja nie jestem wykwalifikowaną osobą, aby o tym mówić. And they might say, well, I talked to my doctor and he says there's this theory. Ale możecie powiedzieć, że ja rozmawiałem ze swoim lekarzem i jest ta teoria. Never say, oh, your doctor is wrong, you should listen to me. Nigdy nie mówcie czegoś takiego, że twój lekarz się myli, powinieneś mnie słuchać. Right? You should never come between a patient and their doctor. Nigdy nie powinniście wchodzić między pacjenta a jego lekarzem. I think the most that you can do Myślę, że to, co powinniście zrobić, is maybe show them the study. To jedyne, co powinniście zrobić, to pokazać im te badania. That's all I would ever do, is show them the study that says, hey, we did an analysis of all of these cases and it won't do any harm. Pokazać im te badania, powiedzieć, że zobacz, oni zrobili analizę takich przypadków i to nie powinno stworzyć żadnej szkody. So if you need those studies, you can email me directly. Więc jeśli potrzebujecie tych badań, to możecie do mnie bezpośrednio napisać. I mean that. Ja naprawdę mam to na myśli. So this is my email address. Więc to jest mój adres e-mailowy. Okay. So it's a delicate subject. Again, we don't ever talk about curing diseases, but we just want to be helpful. Right? Tak, to jest delikatny temat, ale po prostu chcemy być pomocni. Okay, thank you so much, Mark. Our time is gone. Mark, bardzo dziękujemy, nasz czas się skończył. Thank you very much. What? I didn't know that. Okay, please, Mark. Mark, zapraszamy jeszcze na scenę. We want to really thank you for Bardzo chcemy Ci podziękować za to, że na nas przyjechałeś. Really thank you very much. Bardzo dziękuję.